Cześć, dzisiaj przyjechałem przetestować nowe łowisko, a przy okazji sprawdzę, jak ryby reagują na zmianę pogody. Jeszcze kilka dni temu było bardzo ciepło, teraz noce są zimne, 4-5 stopni, w dzień 10-12. Można więc powiedzieć taka jesienna pogoda. Ciekawe, jak ryby na to zareagują. Zobaczymy, czy to spowoduje, że będą brały lepiej, czy może wprost przeciwnie. Za chwilę się o tym przekonacie. Zapraszam na film. Gdy znajdziecie się nad nowym łowiskiem, warto to łowisko troszkę przegruntować, bardziej dokładnie niż zazwyczaj to robicie. Ja w związku z tym, że nigdy nie byłem na tym łowisku, nie znam głębokości, jakie znajdują się w poszczególnych miejscach tego zbiornika. Także przed wędkowaniem przeszedłem sobie po kilku stanowiskach i po prostu wrzuciłem gruntomierz, zobaczyłem, czy są jakieś duże uskoki, czy jest duża różnica między prawą stroną a lewą stroną zbiornika. No na ile mogłem, to tak mniej więcej pobieżnie sprawdziłem, jak to wygląda. Jakichś takich dużych różnic nie zauważyłem. Także wybrałem sobie miejsce mniej więcej po środku zbiornika, ale teraz będę musiał wygruntować swoje stanowisko. Zaznaczę sobie na kilkach co 5 metrów, myślę, że od 10 metra do 50. Będę co 5 metrów zaznaczał na klipsie odległość. Wezmę zeszyt, stoper i po prostu mozolnie będę na każdy te 10 metrów zarzucę ze 2-3 razy, sprawdzę mniej więcej ile sekund opada ciężarek. Później ponowię to na 15 metrach, na 20, no i na 25 i tak dalej, aż do 50. Oczywiście wszystkie te wyniki sobie zapiszę. Dla danej odległości te 3 rzuty, które wykonam, to sobie uśrednię i będę po tych kilkudziesięciu rzutach będę miał mniej więcej zarys tego, jak jest głęboko. Wiem, że sekundy to nie są metry, ale na podstawie właśnie czasu opadania ciężarka można oszacować, jaka jest głębokość łowiska. I na tej podstawie, na podstawie tych swoich badań, które za chwilę przeprowadzę, wybiorę łowisko, na którym będę łowił. 1, a może 2. Zamiast koszyczka założyłem ciężarek do gruntowania. Zmierzam w stronę kijków. Zaznaczę sobie na klipsie te wszystkie odległości, o których wspomniałem. I później będę po kolei badał głębokość łowiska. Kijki mają rozpiętość 5 metrów, więc każdy taki obrót to jest 5 metrów. Zrobię 10 obrotów, czyli 50, zapnę na klip i później będę się zbliżał co 5 i znowu zaczepiał o klips. 10, 15. I teraz co 5 metrów zwijam i zaznaczam na klipsie. 45, 40, 35. Na jednym klipsie zaczepiam 3-4 razy mniej więcej. Więc czas zmienić klips. 30, 20, 15 i tutaj jest 10 metrów. Tak blisko pewnie nie będę łowił, ale chcę mniej więcej zobaczyć, jak wygląda głębokość tego łowiska, nawet tak blisko brzegu. Oczywiście przy brzegu też tak w ten sposób też wstawię ciężarek, szczytówkę zbliżę do powierzchni za pomocą korbki kołowrotka, tak żeby złapać głębokość właśnie na odległości wędki i też będę wiedział mniej więcej, co jest przy brzegu. Oczywiście do takiego badania głębokości, dla mnie przynajmniej, niezbędny jest notes, długopis i stoper. Można oczywiście na oko sobie zarzucać ciężarek troszkę dalej, liczyć sobie w głowie czas opadania i mniej więcej zapamiętywać. No ja aż tak błyskotliwy nie jestem i nie potrafiłbym tego wszystkiego ogarnąć, więc wolę sobie to wszystko zapisać i później jak spojrzę na te swoje zapiski, mam wtedy lepszy obraz tego, co się dzieje pod wodą. To, co wspominałem, wstawiam też ciężarek tutaj blisko brzegu. O, mogę sobie opukać dno, sprawdzić, czy nie ma przy dnie jakichś zaczepów roślin, nie wiem, jakiegoś drzewa.
Widzę, że przy brzegu jest ponad metr wody, więc bezpiecznie będę mógł holować tutaj ryby. Stoper włączony, więc mogę zarzucić na 10 metrów. Obrałem sobie po drugiej stronie jedno z drzewek i na to drzewko za każdym razem będę kierował swój zestaw. To już ponad 2 sekundy ten ciężarek opada, więc jest dosyć głęboko. Po 2-3 zarzutach zdejmuję z klipsa i zapisuję 2,25. I tak powolutku co 5 metrów przesuwam się dalej. Jeśli zdarzyłoby się, że gdzieś pomiędzy jakąś odległością ten spadek jest bardzo duży, a zależy mi, żeby znaleźć jakąś półeczkę, no to oczywiście gruntuję już później ten odcinek bardziej dokładnie. Między 10 a 15 metrem nie ma zmiany głębokości, więc ten kant tutaj, to opadające dno tak jakby gdzieś bliżej występuje. Podobnie jak tam, więc dokładnie ta sama głębokość, 25. No tutaj cały czas twarde jest. Czuję, że ten ciężarek jak uderza o dno, to tak uderza dosyć zdecydowanie. To jest dla mnie znak, że dno jest twarde, więc podczas takiego gruntowania, oprócz tego, że sprawdzam jaka jest głębokość, no to też odczytuję to, co mi mówi ciężarek, a właściwie to, w jaki sposób on uderza o dno. Jeżeli to uderzenie by było takie łagodne, no to dno jest miękkie. Jeżeli jest gwałtowne, no to dno jest twarde. Tutaj też ta głębokość się niewiele zmienia, więc można powiedzieć, że od tego 10 metra do 20 jest bardzo podobna głębokość. Jak tak chodziłem sobie wzdłuż zbiornika, tutaj sprawdzałem głębokość, to miałem wrażenie, że koło takiego 30 metra robi się odrobinę głębiej, czyli za tym 30, powiedzmy 35 metrem mniej więcej, bo mierzyłem sobie to obrotami korbki kołowrotka i tak wydawało mi się, że tam schodzi, że jest troszkę głębiej. Tu jest minimalnie głębiej, ale ten spadek jest minimalny. Być może zbliżam się do tego 30 metra, o którym mówiłem, na którym wyczułem, że jest jakiś większy spadek, ale zobaczę to za chwilę. Tak, tutaj 2,5 sekundy już opada ciężarek. To nadal nie jest dużo, to nadal nie jest duża różnica, bo to jest mniej więcej, nie wiem, 15-20 cm powiedzmy na 5 metrach, to jest praktycznie niezauważalne. Ale teraz jestem ciekawy, czy rzeczywiście po zejściu właśnie za ten 35 metr, czy tam robi się głębiej, tak jak mi się wydawało podczas tego wstępnego gruntowania. No tak, tu się zrobiło minimalnie głębiej. Ciekaw jestem, do jakiej odległości ta głębokość będzie schodzić. Można powiedzieć, że od 30 do 50 metra ta głębokość jest podobna i rzeczywiście wypłycenie jest, ale takie wyraźne pomiędzy powiedzmy 20 a 30 metrem. Tutaj, czy tam 27 powiedzmy, a 20 metrem następuje tak jakiś tam spadek dna. I tak się zastanawiam, które miejsca wybrać do wędkowania. Myślę, że warto by było wybrać miejsce gdzieś przed tym spadkiem i później za spadkiem. Takie dwie miejscówki sobie wyznaczyć i je obławiać. Jeżeli nic się nie będzie działo, zawsze będę mógł zarzucić zestaw właśnie na ten 50 metr, więc nie zdejmuję już z klipa, już tutaj mam odmierzony 50 metr. Zarzucę tam zestaw i przeciągnę jeszcze ciężarkiem parę razy po dnie, czy tam nie ma jakichś nieczystości na dnie, nie wiem, roślinek albo nie wiem, jakichś śmieci albo jakichś zaczepów. Jak będzie ok, no to już będę miał ten 50 metr, ale to będzie taki dystans w razie czego. I jeszcze dokładnie wygruntuję, tak patrzę na tą swoją rozpiskę. Myślę, że 20 powiedzmy metr
20 i 30 metr, te dwie odległości to będą moje takie podstawowe odległości do łowienia, a ten 50 to będzie taki w razie czego. Sprawdziłem ten 50 metr, tam dno jest w miarę twarde i czyste, więc teraz wziąłem drugie wędzisko krótsze do łowienia na 30 metrze. To jest wędzisko 3,40 do 40 gramów. Już mam zaklipowany ten klin na 30 metrze. Tylko trzeba dorzucić. Mam zaklipowany ten zestaw na 30 metrów, więc zarzucę tam zestaw i sprawdzę, co znajduje się na dnie. Też ciężarek tak dosyć pewnie o to dno uderzył, więc tam też to dno wydaje się dosyć twarde. Ciężarek sunie po tym dnie bez żadnych problemów. Więc tam nie wyczułem jakichś nieczystości w tym pierwszym zarzucie, ale wykonam ze 3 takie zarzuty i zobaczę, czy tam dno będzie czyste. Patrzę tutaj przy brzegu, to raczej dno wygląda na takie raczej piaskowo-gliniaste, więc raczej będzie jasne dno w tym zbiorniku, tak wygląda. Jak parę razy tu już przeciągałem zestaw, to ani razu nie wyczułem żadnych zaczepów, żadnych nieczystości na dnie, więc tej roślinności chyba podwodnej też tam nie ma. Ten 30 metr wydaje się czysty, więc mam już pierwsze takie miejsce, powiedzmy, główne do łowienia. Rozłożę jeszcze wędkę 3,20 i tą wędką będę chciał łowić na 20 metrze. No tutaj dno też jest czyste. Mam dwie miejscówki, które sobie wytypowałem po gruntowaniu, czyli 20 i 30 metrów sprawdzone. Tam raczej nie powinno na dnie nic mi przeszkadzać. Dno jest dosyć twarde, nie ma śmieci, nie ma roślinności, nie ma resztek roślinności, więc dno się wydaje czyste. To miejsce 20 metrów to jest tuż przed spadkiem, później jest kilkumetrowy spadek, taki dosyć łagodny i później znowu to dno w miarę się wypłaszcza i to drugie miejsce 30 metrów od brzegu to już jest na tym wypłaszczeniu zaraz za kantem, więc takie dwie miejscówki sobie wytypowałem do łowienia. Czy to będzie dobre? No tego nie wiem, dlatego wytypowałem dwie, żeby sprawdzić to płytsze i to głębsze miejsce, ewentualnie miejsce 50 metrów od brzegu, takie już daleko na aferę, na mniej więcej środek tego zbiornika, żeby zobaczyć, czy może ryby się odsunęły. Przeważnie na takich łowiskach, gdzie nie łowią karpiarzy, czyli nie używają łódek zanętowych do wywozu, no to te ryby znajdują się w takiej, powiedzmy, normalnej, tradycyjnej odległości od brzegu, bo często żerują w takiej odległości, w jakiej nęcą wędkarzy, czyli jeżeli przyjeżdżają ludzie z federami, no to przeciętny federowiec myślę, że nie rzuca zestawu dalej niż te 30-35 metrów. Więc myślę, że ta linia tego 30 metra, oprócz tego, że dno tutaj jest atrakcyjne, to też będzie atrakcyjna ze względu na to, że jak ktoś tu przyjedzie sobie z federkiem, to zakładam, że na takiej odległości wędkuje. Zastanawiam się, jak zanęcić te dwa łowiska. Wspomniałem na początku, że nastąpiło ochłodzenie i nie wiem, jak ryby na to zareagują. Więc mam taki plan, żeby zacząć dosyć, może nie bardzo asekuracyjnie, ale tak w miarę delikatnie. Blisko tutaj na ten 20 metr podam 3 koszyczki, natomiast na ten 30 metr myślę, że podam z 6-7 koszyczków troszkę większych i zobaczę, jak to łowisko zareaguje. Wczoraj wieczorem w domu jeszcze namoczyłem sobie zanętę. Ona teraz po tej nocy i po dotarciu na łowisko była za sucha, więc trochę ją dowilżyłem. To była zanęta Sonubites Sweet Skimmer Dark. Jedna paczka i jedna paczka DM Natural Feather. To też zanęta Sonubites. I w tej serii są 3 zanęty. Ja wybrałem zanętę Biscuit and Corn. Dodatkowo dodałem czarnego barwnika. Tak delikatnie trąciłem tym czarnym barwnikiem, żeby ta zanęta miała taki ciemny, myślę, bardzo bezpieczny kolor. Chociaż na tym dnie, tak tutaj dotarłem, dno jest jasne, więc chciałem bezpieczny kolor, taki, który nie odróżnia się od dna, a się okazuje, że ta zanęta bardzo się teraz wyróżnia, bo dno tutaj bardzo blisko brzegu jest bardzo jasne, takie piaskowe. Ale zobaczę. Nie mam innej zanęty, mam także glinę, więc być może jak ryby będą grymasić,
to będę posiłkował się tą gliną. Z przynęt mam jokersa, pinki i dendrobeny. Mówię o przynętach zanętowych, bo na haczyk mam też białe robaki. No i ochotkę oczywiście. O tej porze bez ochotki nad wodę się nie ruszam. Także nęcę łowisko i zobaczę, co tam pod wodą słychać. Liczę dzisiaj na leszcze. Natomiast nie wiem do końca, jaki jest rybostan. Nie wiem, jakie są ryby takie przeszkadzające. Więc chyba zacznę ostrożnie z jokersem, żeby sobie nie popsuć łowienia. Ewentualnie jak te leszcze przypłyną, no to wtedy być może troszkę bardziej agresywnie będę podawał jokersa. Ewentualnie jak po długim czasie nie przypłyną, to także zwiększę ilość tego jokersa. Ale na razie troszkę do jokersa, trochę pinek i troszkę krojonych dendroben. To pójdzie na start. Dendrobeny posiekam dosyć drobno, żeby nie napaść tych ryb za bardzo. Ta zanęta z przynętami wygląda tak widać pojedyncze pinki. Te dendrobeny czy jokers, one tak są mało widoczne w tej zanęcie, ale na dnie na pewno będą widoczne. Koszyk Hexmesh LK 20 gramów, bo nęcę na 20 metrze. 3 takie koszyczki na start i zobaczę, jak na to zareaguje łowisko. Takie zachowawcze nęcenie myślę, że jest dobre, jak spodziewamy się ryb w łowisku. Jak jest nadzieja, że one tam właśnie przybywają, to być może nie trzeba im wcale dużo nasypać, żeby ich nie przekarmić, nie spowodować takiej sytuacji, że ryby będą miały na tyle dużo ciekawostek na dnie, przynęt na dnie, które mogą wyjadać, że po prostu nie zauważą naszej przynęty. Natomiast no, jeżeli ryby chcemy zwabić w nasze łowisko, no to wtedy oczywiście trzeba tej zanęty podać więcej. A jeszcze jak są ryby tak zwane przeszkadzajki, czyli jakieś drobne wzdręgi, płotki, uklejki, nie wiem, krąpiki, takie rybki, których nie chcemy łowić, a które wiemy, że są w łowisku i przypływają jako pierwsze i czyszczą łowisko, no to wtedy też trzeba podać więcej towaru. Myślę, że jak przez jakieś pół godziny, 45 minut nic się nie będzie działo na tych dwóch dystansach, to wtedy bardziej agresywnie będę nęcił, bo to będzie oznaczało, że tych ryb tutaj nie ma. Na ten dalszy dystans zanęcę dokładnie tą samą zanętą, też z pinkami, z dendrobenami i jokersem, natomiast takim malutkim bejtapikiem. Fajny koszyczek do właśnie takiego wstępnego nęcenia lub do nęcania. Muszę dodać troszkę więcej przynęt tutaj, bo to, co przygotowałem, to podałem tutaj blisko. Więc może przed mieszaniem jeszcze Wam pokażę, ile mniej więcej tych przynęt tutaj wmieszam w tą wierzchnią warstwę zanęty. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. I 6 koszyczków takich na ten dalszy dystans. Ładna pogoda się robi trochę. Niebo się przeczyściło. Rano jak jechałem, to było pochmurno. Momentami padał deszcz. Ja spojrzałem na radar pogodowy, to raczej chyba dzisiaj deszcz mi nie grozi, więc troszeczkę wiatru będzie do 11 stopni, ale raczej deszczu nie będzie. To był ostatni koszyczek, więc łowisko mam zanęcone. Przygotuję sobie przypon i zarzucę. Zobaczę, jaka będzie reakcja. Zacznę od tego bliższego dystansu. Haczyk 16 N20. Na początek dam, nie wiem, 70 cm przypon. Zarzucę zestaw, będę miał dobry czas, żeby zjeść śniadanie. Ciekawe, czy ryby dadzą mi zjeść, czy nie. Już miałem jakieś wskazania od razu po zarzuceniu. Spudłowałem, więc być może to była mała ryba. Zaraz zobaczę po przynęcie. Tak, zignorowała w ogóle pinki, ale ochotki są ruszone. Ło, ale branie. Ustawiłem wędkę, tu mi kija zabierało. Już mam pierwszą rybę, więc bardzo szybko to łowienie się rozpoczęło i to wygląda ta ryba na taka, na której będę musiał użyć podbieraka. Także ciekawie to się zaczyna. Ciekawe, co to za ryba będzie. Branie potężne. Wygląda na leszcza, ale jeszcze go nie widzę, bo to jest głęboko i on trzyma się cały czas
Oj, piękna płoć jest. Ale piękna ryba. Takie ryby to ja mogę łowić. To uwielbiam takie łowienie. Są, co ja bym gadał. Sami zobaczcie, jaka piękna płoć. Branie potężne, uwierzcie mi. Branie takie jak na metodę karpie spod brzegu po prostu. I był tak wygięty. Pewnie zjedzona przynęta. Płoć. Czy tu będę widział na tej miareczce swojej? 33 cm, także już piękna rybka. Zrobiłem z tą płotką jeszcze sobie kilka zdjęć. Wypuściłem rybę, bo tu jest łowisko no kill. I pomyślałem sobie, no skoro nastąpiło tak szybkie branie, no to nie będę się babrał w zakładanie ochotki, w zakładanie pinek, tylko założyłem 2 białe robaki barwione na kolor bordowy. Przystałem kilka minut bez brania, więc wróciłem teraz z powrotem do 2 pinek i 3 ochotek na haczyku. I ciekawe, czy to spowoduje branie. Teraz jest znowu cisza. Ciekawe, co ona oznacza, bo to jest kolejne branko. Chciałem powiedzieć, co ona oznacza, bo tak już sobie pomyślałem, że być może to jest kwestia tego, że na przykład leszcze wpłynęły w łowisko i wtedy gdzieś te inne ryby odpłynęły. Natomiast no to nie wygląda chyba na leszczyka. Chyba kolejna płoć. O, okoń. Ale też porządny okonek, chociaż płaski brzuszek taki jeszcze nie najedzony. Płynie okonku. Nie spodziewałem się takich płosi, bo przy takich rybach to warto ze sobą mieć konopie. Bardzo lubię na płocie używać gotowane konopie. Dzisiaj ze sobą ich nie mam, więc będę się musiał może nie ratować, ale wykorzystać to, co mam. Uważam, że pinki, jokers, ale i te cięte dendrobeny to też są przynęty, które dużym płociom odpowiadają. Najprawdopodobniej też dzisiaj podczas łowienia w ogóle sprawdzę, czy na przykład kawałek dendrobeny na haczyku nie jest dobrą przynętą, bo też właśnie przy łowieniu płoci to jest świetna przynęta, bo bardzo dobrze trzyma się haczyka. Ale tak jak wspomniałem, ryby lubią te dendrobeny, płocie lubią dendrobeny i właśnie dendrobena na haczyku to bardzo często jest bardzo dobra przynęta. No niesamowite łowienie, brania natychmiastowe. Chociaż ryba mała, też podejrzewam, że to będzie kolejny okoń. O, nawet jazgasz. Czyli łowisko zamiast się rozwijać, to się kurczy. Wykonam jeszcze jeden rzut tutaj, jeżeli się nie zadzieje nic z większą rybą. Albo w ogóle teraz to zrobię. Pójdę na dalszy dystans i zobaczę, co tam w tym mocniej zanęconym łowisku się dzieje. Zależy mi, żeby bardzo celnie zarzucać ten swój zestaw. Tutaj blisko miałem koszyczek Hexmesh Bullet 20-gramowy i na te 20 metrów było ok. Natomiast na 30 metrów obawiam się, że te podmuchy wiatru, które są, no to mogłyby mi gdzieś ten koszyczek znosić, dlatego wybrałem koszyczek Open Window w wersji cage, ale o masie 30 gramów, troszkę cięższy, żeby pewnie leciał i dobrze transportował zawartość do mojego łowiska. Już mam jakieś wskazania, ale to są delikatne jakieś tam takie skubnięcia, powiedzmy. To jest też pierwsza ryba z tego większego dystansu. Ciekawe, co to będzie. A nie było takie dosyć nieśmiałe. Co tam za rybka? Połakomiła się na moją przynętę. Okoń. Piękna rybka, natomiast no nie taka, po jaką tutaj przyjechałem. Pewnie grzecznie trzeba czekać, przerzucać zestaw, przerzucać. Podawać przynęty, no bo te okonie też te przynęty zjadają i przyjdzie moment, że przypłyną płocie albo leszcze i wtedy te okonie odpłyną. No chyba, że tam są takie garbusy
ponad 3 dychy, to wtedy może być problem. Dałem teraz same ochotki, bo zauważyłem, że za każdym razem, jak wyciągałem zestaw, a już kilka ryb złowiłem, no to ochotki były objedzone, a te pinki niekoniecznie. Więc być może to będzie dobry trop, żeby uzyskać jakieś szybsze branie. Ewentualnie to też może być fałszywy trop, bo to się może okazać, że ochotki najbardziej pasują okoniom. I żeby te okonie ominąć, to być może trzeba będzie sięgnąć po inną przynętę. I wtedy cierpliwie czekać na branie płoci albo leszcza. Ciekawe, jakie inne ryby to są. Może są jeszcze jakieś karpie? Przypuszczam, że są. Więc karasie, liny. Ciekawe, czy jakaś niespodzianka mi się dzisiaj trafi. To by było cudowne, oczywiście. Na same ochotki branie jest zdecydowanie szybsze. Co to będzie za ryba? Czyżby kolejny okoń? No nie, tym razem płotka. Mniejsza od poprzedniej, ale płoć. Jeszcze raz ponowię ochotki. No, konie mi tu żyć nie dają, muszę przyznać. Próbowałem z bliska, z tej bliższej 20. Próbowałem z tej bliższej linii 20 metrów. To było konie, więc się przynęciłem, zmieniłem wędkę na te 30 metrów. Tam niestety też było konie. Podjąłem też decyzję taką, żeby może uruchomić ten wariant taki awaryjny, czyli 50 metrów. Podać po prostu czystą zanętę, bez żadnych przynęt, bo mam wrażenie, że te okonie to po prostu tylko czekają na robaki. No i podałem czystą zanętę i też złowiłem okonia. Także jak na razie to nie mam pomysłu, co tu zrobić, żeby pozbyć się tych okoni. Na razie jestem w miarę cierpliwy i po prostu je przerzucam i czekam, aż albo się objedzą, albo duże ryby przypłyną i będą musiały się wynieść te okonie z mojego łowiska. Niechętnie biorą na białe robaki i pinki. To już po raz kolejny zauważyłem, bo jak miałem jeden zarzut na tej dalszej linii właśnie na 3 białe robaki, złowiłem płotkę i teraz jest większa ryba, na pewno większa. Ojejku, ciekawe co to będzie. To wygląda dostojnie. Branie natychmiastowe po zarzucie. Wygląda, że to będzie duże. Ojejku. Muszę być gotowy. Ojejku, spięła się. Duża ryba była. Ajajajajaj, co to mogło być? Leszcz. Ale niestety to była podpięta ryba, bo widzę, że mam na haczyku łuskę. Z jakąś podpiętą rybę miałem niestety. Ale dobrze, że wypłynęła z łowiska. Więc może będzie kolejne branie. To by było fajne. No nie na żarty są te okonie. Pęgno Jakub był na haczyku. Na razie nie potrafię sobie poradzić z okoniami, czasami jazgarami. Teraz następny okoń. Ładne, fajne są te okonie, natomiast nie przyjechałem tu łowić okoni. Że muszę pomyśleć, co tu zrobić, żeby ich nie łowić, tylko skusić do brania leszcza. Jednego leszcza miałem podhaczonego, miałem obcierkę, zaciąłem i ryba się wypiła. Miałem łuskę na haczyku i śluz na żyłce. Teraz też miałem kawałek śluzu na żyłce i tak się zastanawiam, czy te leszcze gdzieś tam są w pobliżu, ale jeszcze nie są zdecydowane, żeby schylić się do mojej przynęty. Być może gdzieś tam w toni są. I
Może to już jest czas taki, żeby bardziej agresywnie podejść do nęcenia, bo teraz to moje takie zachowawcze nęcenie na razie nie przynosi skutku. Przyszedł czas na zrobienie wałku, bo niestety ta moja strategia wcześniejsza nie przyniosła efektów. Nie ma na co czekać, więc zdecydowałem się, żeby przygotować takie wałeczki, w tym zanęcić łowisko. Zrobiłem mieszankę zanęty z gliną 1:1. Po 3 takie kubeczki. Do tego dodałem garść jokersa, garść pinek. I to wszystko. I te wałeczki zamierzam podać na 20 metr. Podaję ten towar w wałkach w związku z tym, że jest na dnie dużo tych drobnych ryb i zależy mi, żeby związać przynęty, które podaję w tych wałeczkach. Gdybym podał luzem, no to te rybki miałyby ułatwiony dostęp do tych przynęt, natomiast jeśli przynęty będą związane w wałeczku, no to już nie tak łatwo będzie się do nich dobrać. I na to liczę, że to pozwoli, że w tym łowisku no te przynęty będą, one nie zostaną szybko zjedzone przez ten drobiazg i dzięki temu wpłyną później w moje łowisko większe ryby. Zobaczymy. Zrezygnowałem też celowo z dendroben, bo dendrobena, tak miałem wrażenie, że to jest przynęta, która bardzo pasuje tym okoniom. Tak jak wspomniałem, jednego okonia złowiłem na dendrobenę, ale jak go odczepiałem, to na haczyku już były dwa kawałki dendrobeny i ten drugi to na pewno nie był ten, który ja zakładałem na haczyk, więc po prostu ten okoń miał w pysku już kawałek dendrobeny i połknął następny z moim haczykiem. Zakładałem gnojaki, też te gnojaki były zjadane przez okonie. Na razie nie mam na nie jakiejś recepty, to znaczy nie mam recepty na rozwiązanie tego tematu, że jest dużo okoni, a nie ma innych ryb oprócz tego. Być może wybrałem złe miejsce, bo nieraz jest tak, że leszcze gdzieś tam są w innej części zbiornika niż łowię, ale aż takich dużych różnic w głębokości nie było. No tak się zastanawiam, czy to miałoby znaczenie. Może tak, no ale być może to jest właśnie kwestia bardziej ofensywnego podejścia do nęcenia. Wyszło z tego 2, 4, 7 wałeczków. Zanęcę 20 metr. Czas pokaże, co z tego wyjdzie. Chyba to nęcenie przyniosło skutek, bo po nęceniu zarzuciłem zestaw daleko na 50 metr 2 razy. Pierwszy zarzut tutaj na tą bliższą linię i od razu branie. Ciekawe, co to będzie. Wygląda na ładną rybę, ale czy się tak dobrze nie bujnęła, tylko czuję na razie masę tej ryby. Nie chciałbym mieć kolejnej podpiętej ryby, bo na razie to tak wygląda, albo się zawinęła, albo jest podpięta. Chyba, że to jakaś niespodzianka, o której mówiłem, że tu jakiś lin czy karać wskoczy. Ciekawe, co to będzie. Niestety ryba się wypięła. Nie widziałem, co to było. Przynęta cała, więc przypuszczam, że znowu to była obcierka. Okonie nie odpuszczają. No, ale okonie nie odpuszczają, ale tam są leszcze. One nie chcą coś... Zobaczcie. Gdzieś po drodze są leszcze. One nie chcą brać. Zmniejszę haczyk. Skrócę trochę przypon. Nie mam pomysłu, co tu zrobić, żeby skusić do brania te leszcze. Jakby one gdzieś tam się kręciły.
jakichś, nie widzę żadnych obcierek, nie mam takich rzeczy. Znaczy, nie mam. No 2 razy miałem taką sytuację, że coś się ruszyło, wydawało mi się, że to branie, zaciąłem i 2 razy miałem wrażenie, że miałem podczepioną rybę, więc być może, nie wiem, no próbowałem też na mały haczyk łowić, delikatniej, ale to nie przynosiło skutku. Spróbuję jeszcze raz. Może 2 ochotki, malutka przynęta. Wiele ponad 2 metry wody, więc nie wiem, może jeszcze przypon wydłużyć na przykład. To będzie rozwiązanie, żeby ta przynęta długo opadała i być może te leszcze ustawione w toni będą przechwytywać tą wolno opadającą przynętę. To jest jakiś pomysł na później. Trudne to łowienie dzisiaj jest. No ale teraz to już chyba mam leszcza. Podałem taką zanętę, że się obsypała z koszyczka podczas opadania i mam nadzieję, że te ryby zeszły za tym do dna. I tym razem będzie to leszcz. Tak to przynajmniej na razie wygląda. Ciekawe, czy będą kolejne, czy to taki tylko jeden rodzynek. I ciekawe, czy to będzie leszcz w ogóle, bo tak sobie przypuszczam, ale nie wiem, czy mam rację. Tak wygląda. Próbuję wejść w zaczepy. Tak, leszcz, już teraz tego widzę. Oj, piękna ryba. Taka sztuka, myślę, ponad kilogram. Spokojnie, spokojnie. Piękna rybka. No, niełatwo Cię było złowić, mój kolego. Patrzcie. Zrobię sobie z nim zdjęcie i wypuszczam rybę. Ryba uwieczniona, więc trzeba ją wypuścić. No dobra, ciekawe, czy będzie kolejny. No. To było fajne, fajna reakcja była. A czy będzie kolejny? 2 ochotki na haczyku były. 2 czy 3. Także to ponowię. Wygląda na to, jakby te ryby rzeczywiście chciały przechwytywać tą opadającą przynętę. Więc być może dłuższy przypon byłby lepszy. Skróciłem ten przypon do 50 cm, bo te okonie tak już później słabo zaczęły sygnalizować brania. Więc pomyślałem, że może krótszy przypon będzie lepsza sygnalizacja. Ale być może na te leszcze, na opadającą przynętę to nie jest takie dobre. Bo wygląda, jakby te ryby teraz brały przynętę, która opada. Teraz też miałem przy zatapianiu żyłki wskazanie. Wygląda na to, że jak ta przynęta spadnie już do dna, to tam jest tylko zwiadowca. Leszcze są w tonie. Piękną taką ośmiorniczkę im założyłem. Nie wiem, czy to widać. No, jeśli rzeczywiście chodzi o opad i o to, że te ryby gdzieś stoją w tonie, no to trzeba było zmienić przypon. Wybrałem metrowy przypon, mniejszy haczyk, tak żeby dłużej i wolniej opadał w toni. Ciekawe, czy to przyniesie jakiś efekt. Konie nie chcą się poddać. To jest niesamowite. O, to płotka. Płotka mile widziana. Takie ryby brały, to
Celowałem do zbiornika. Cóż to będzie? Wojowniczy okoń, czy znowu płotka? Jednak okoń. No, czyżbym miał kolejną fajną rybę? Tak wygląda, ale ciekawe, czy to będzie leszcz. O, teraz już idzie łagodnie. Tak się na początku tylko stawi, chociaż parę razy szarpnęła tak konkretnie, więc być może będzie kolejny leszcz, to by było super. Zmieniłem z tej bliższej linii na dalszą. Tutaj już było tyle okoni, że nie dało się łowić. No to szarpie pyskiem konkretnie, więc wygląda na ładną rybę. Jak zmieniłem to łowisko, to tam podałem tylko jokersa w glinie. Już uznałem, że ta zanęta być może też tym rybom leszczom nie pasuje. Dlatego one do dna nie chcą przypłynąć. To jest konkretnie kolejna fajna rybka. No dobrze, no powolutku, może to łowisko się rozkręci. O, ale piękny leszczyk. Ładne kolory ma, taki ciemny bardzo. Ale nie chce się poddać. To ciekawe, bo tu podłoże wydaje się bardzo jasna, ta ryba jest taka ciemna. Troszkę mniejszy od poprzedniego, ale piękny. Ciekawe, te kolory ma takie bardzo ciemne. Taka rybka. Dobra, może teraz to łowisko trochę się ruszy, bo łowię około 3 godzin. Złowiłem ponad 20 ryb. Większość to było okonie, jazgarze. Ale już mam 2 leszcze na rozkładzie, kilka płotek. W tym jedna była naprawdę ładna płoć. Więc cały czas to się nakręca. No mam nadzieję, że końcówka dzisiejszego dnia będzie bardzo przyjemna. Oj, te okonie. I chyba jazgarze. No nie chcą się te leszcze tak ustawić, żeby stanąć w łowisku i żerować. Pojedyncze jakieś strzały. Tak po tym ostatnim miałem trochę nadzieję, że się ruszy, bo ryba miała dosyć głęboko połkniętą przynętę. Ten wcześniejszy leszczyk to tak był za końcówkę wargi złapany, a tamten połknął głęboko, więc liczyłem, że one teraz będą żerować. Ale wziął jazgar. Dałem teraz męską przynętę. Wcześniej zakładałem, to obgryzały to niestety okonie, ale może teraz tam na tym dalszym dystansie tam bardzo mało podałem przynęt, więc być może jakiś leszcz się zakręci. Ciężko jest mi się przebić przez to okonie, przyznaję. Już nawet sobie pomyślałem, że tą krótką linię może tak zbuduję pod kątem płoci, bo te płotki, które tutaj miałem, to przyjemne rybki. I no miałbym większą satysfakcję na pewno z łowienia płoci niż okoni. Płocie lepiej walczą i no, te brania ich są bardziej czytelne i takie dające więcej radości dla oka. I wziąłem koszyczek taki open end. Zacząłem nabijać go pinkami, na haczyk zakładać pinki, no bo na początku wspomniałem, że mam wrażenie, że tym okoniom nie pasują pinki. Pasują też, niestety. One jedzą wszystko, po prostu to jest niesamowite, jak żarłoczne to są ryby. I znowu mam okonia. 3 pinki teraz na haczyku. I te okonie tam buszują w tym łowisku strasznie. Chociaż też fajnie walczą, no bo to nie są jakieś takie palczaki okonki.
zerknę nawet, ile mają te okonie, żeby wam powiedzieć. No 20 takie. Kilka było minimalnie mniejszych. Były także troszkę większe, ale mniej więcej około 20 cm te okonie mają. 3 pinki na kaczyku, tego typu koszyczek. Napełniam go pinkami i zaklejam mocno zanętą, bo te pinki się ruszają. Jak za słabo zakleję, to się zdarzało, że w powietrzu gdzieś tam ten koszyczek eksplodował, a tak to on eksploduje, myślę, albo podczas opadania w toni, albo wręcz na dnie. Koszyczek jest zabudowany, ma kilka tylko dziurek, więc tak szybko te pinki się z niego nie wydostaną. Dzięki temu mogę więcej tych pinek tak do tego koszyczka napchać. To jest wielkość M, 20 gramów. Jak widzicie, biorą bardzo często te okonie. Teraz jak już zacząłem z tą pinką jechać agresywnie, to okoniowy raj tam mam teraz. No być może jakby były zawody, to taka rybka na minutę może naprawdę dobry wynik zbudować na tych okoniach, bo jest ich moc tutaj. Co jakiś czas mi tu zimorodek przyleci, ależ to piękny ptaszek jest. Ciekawe, co tym białym rybom odpowiada najbardziej. Dlaczego tutaj te płotki czy leszcze nie chcą się ustawić? Czy aż te okonie są tak agresywne, że tamte ryby po prostu nie mają szans dopłynąć? Dziwnie to wygląda. Jak widzicie, tamtych ryb jest od groma. Pięknie walczą. Teraz to jajku, jak to chodzi. Co to będzie? No okoń, no ten, to już mówiłem, że są większe jak to 20 cm. Być może jak się nie ma co się lubi, to się łowi to, co się ma w łowisku. Tak wygląda koszyczek, muszę go trzymać, żeby nie eksplodował, tak jak mówię, napchany pinkami, zaklejone tylko końcówki zanętą. No i te okonie biorą. Oj, płoć się trafiła. No, to na to czekałem. Na to czekałem. Jak te płotki tak brały, to by było świetnie. Co to znowu płotka będzie? No, cudowne. Ło, jaki okoń. No co żeś mi się tam wplątał? Uparciu. No i przy okazji tych płotek i okonków trafił się lesz. Tak właśnie myślałem, mówię, coś jest nie tak w tym moim łowisku, bo przestały mi brać te płotki i konie. Ale wziął lesz, więc fajna nagroda. Najchętniej chyba bym teraz podał pusty koszyk, więc zmienię na open windowa jakiegoś malutkiego i zarzucę pusty koszyk bez niczego, żeby tam nie robić zamieszania.
Być może kolejne leszcze będą brały. Piękne, wyraźne branie tej ryby było. Jeszcze go troszkę bliżej tu podciągnę. Ach, pięknie w tym słońcu się zazłocił. Oj, piękna rybka. No, zobaczcie. Płyń sobie spokojnie. A ja będę polował na następnego leszcza. Chcę sprawdzić, czy potrzebne jest teraz donęcanie, bo te dwa leszcze, które poprzednio złowiłem, to miałem wrażenie, że były leszcze, złowiłem leszcza i jak od razu zacząłem nabijać koszyk, tak jakby to nie do końca było dobre, a być może teraz trzeba starać się odłowić to, co jest w łowisku i później znowu sobie to łowisko zbudować. Być może wtedy za takim jednym razem więcej się uda tych leszczy złowić niż tylko jednego. Ta sama przynęta, skoro wzięły na 3 białe, te 3 pinki, to teraz nie widzę problemu, żeby i teraz takiej przynęty nie zarzucić. Co to, raka złowiłem? O bracie. Dzień dobry. Już cię uwalniam. Kurczę, okonek, ale żeś pobrał pięknie. Takie piękne branie. Kurczę, tak czułem, że tam coś jest nie tak w tym łowisku, bo nie było brania koni. Po długim czasie dopiero wziął jazgarz. Tak podejrzewałem, że w łowisku mogą być leszcze. No i mam kolejnego leszcza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szarpie pyskiem jak leszcz. Więc zamiast tych pinek, które zakładałem, teraz na haczyk założyłem 4 ochotki. Branie nastąpiło dosyć szybko, więc być może jak w łowisku są leszcze, no to te ochotki im bardziej odpowiadają jak pinki. Tak, jest leszcz. Już widziałem, się przy powierzchni spławił. O bracie, co ty, żeś się tu obudził? Nie chcę dać się podciągnąć, ale mam nadzieję, że go... O, jest. Taka rybka. Trudno go pokazać tutaj. Teraz mam słońce naprzeciwko mnie, więc ryba jest w cieniu, ale pewnie zapięty. To chyba najmniejszy dzisiaj. O matko, co ty jadłeś? Co ty jadłeś? Zielone? No ja mu zielonego nie dawałem, ale ta woda taka trochę zakwitnięta jest. Ciekawe, czy one to jedzą. No dobrze, ponowię w takim razie. Znowu kilka ochotek na haczyk. No, jakieś delikatnie wskazania mam, to chyba raczej nie będzie leszcz. Tak. Czyli porzuciły okonie. To jest ciekawe, że nie udało mi się dzisiaj złowić 2 leszczy jednego po drugim.
Czyżby miał następnego leszcza? Chyba tak. No, ale ten tak najbardziej dostojnie chodzi z tych wszystkich. Ciekawe, czy będzie największy, czy tylko taki najbardziej wojowniczy. Zdecydowanie dzisiaj najwięcej ryb z tego 20 metra złowiłem, ale tutaj też no najbardziej ofensywnie nęciłem, więc być może z tego to wynika. Także pomimo tego, że te leszcze grymasiły, to chyba trzeba było nie żałować przynęt i iść na przełamanie z tymi okoniami i jazgarami. Tak mi się wydaje. Pomiędzy tymi licznymi braniami tych drobnych ryb po prostu dołowić kilka leszczy. Pomiędzy tym też było kilka płoci, piękna wzdręga. Także dzień jak najbardziej udany. O, ten jest piękny, chyba największy. Albo podobny do tego największego, co wcześniej miałem. Taka 50, myślę. Delikatnie zapięty. Piękna ryba. Piękny złoty leszcz. Super. Odepnę go, zrobię fotkę i wypuszczam. No, odpływaj, bracie. Ojejku, bez fikołków. To branie było najpewniejsze z tych wszystkich, które miałem. Takie już zaczęło się i kontynuowało i tak czułem, że to może być leszcz. No i po zacięciu od razu było wiadomo, że to był leszcz. 4 ochotki na haczyku. W koszyczku po prostu glina i jokers. Cały czas tym koszyczkiem open end łowię. 20 metrów to jest dobry dystans, żeby tam celnie podawać koszyczek. Pewnie jakbym musiał podczas wiatru na większą odległość rzucać, wolałbym inny koszyk, natomiast tutaj na te 20 metrów to jest świetny koszyczek. Tak sobie myślę, że dzięki temu, że no ten koszyczek jest plastikowy, nie jest zrobiony z drutu, to jokers, który podaje, tak jakby wypukuje się w całości z tego koszyczka, nie zostaje na tych drutach, bo często jak się łowi druciakiem i podaje się jokersa, to ten jokers tak jakby się czepia, tak jakby zawiesza się na tych kratkach koszyczka. No im więcej kratek, tym więcej tego jokersa gdzieś tam się zawiesi, a tutaj przez to, że te otworki w tym koszyczku są niewielkie, przy szarpnięciu myślę, że bardzo ładnie się zawartość tego koszyczka wydobywa. No, wróciłem znowu do drobiazgów niestety. Nie chcą się te leszcze tak ustawić, żeby jeden za drugim brał. Trzeba poprzerzucać trochę tych drobnych i nie wiadomo kiedy nagle pojawia się branie leszcza. No ale i tak nie narzekam, bo na początku ciężko było złowić leszcza, teraz w miarę regularnie kilka leszczy złowiłem, więc pewnie jest nadzieja na kolejne. Ciekawe, czy się to jeszcze sprawdzi. Zauważyłem, że przed kilkoma leszczami, które dzisiaj złowiłem, to jak brały okonie, to później się robiła cisza, jakieś tam jazgarki brały
Po tych jazgarkach następowało branie leszcza. Teraz już w ogóle nie mam, tak jakby nie było tych okoni. A przed chwilą jeszcze brały. Złowiłem 2 czy 3 jazgary. Więc już jestem gotowy na branie leszcza. Ciekawe, czy to się sprawdzi. Gdy szykowałem się tutaj do przyjazdu, no to liczyłem, że nałowię dużo leszczy. Taki był cel. No niestety nie udało się tego zrealizować i po takim początku, który miałem, to tak sobie myślałem, że może być w ogóle bardzo ciężko z tymi leszczami. Natomiast jak do tej pory udało mi się 5 złowić. Oprócz tego kilka pięknych płoci z dręga, kilkadziesiąt okoni, kilkanaście jazgarzy, myślę, no ponad 50 ryb złowiłem dzisiaj, więc było co robić. Ciekawe, czy jeszcze jakiś leszcz się skusi. Jeszcze jego zwiadowca tutaj. Nie, czy okoń powrócił. Także gadałem, że po jazgarzach to tylko leszcz, a tu okoń wrócił. Okoń czy płotka będzie? Okoń chyba. Pokaż się. Nie widzę, tu słońce mi świeci. A, okoń, ale ładny. Taki grubasek. No tu okoni populacja jest imponująca w tym zbiorniku. Nie pamiętam, żebym tyle kiedyś okoni złowił na feder. Tak mi się wydaje, że aż tyle to chyba nie było nigdy. Co prawda jakoś szczególnie się na nie nie nastawiałem, ale ta liczba tutaj to jest wielkość tych okoni, to druga sprawa. Już chyba na leszcza się dzisiaj nie doczekam. Jakoś nie potrafię ich ustawić, żeby jednego za drugim łowić. Że będę już się zwijał. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.